Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812, zapraszam na moją Szkocję. No kochani, no to startujemy, to mamy styczeń, więc będą duże sprzedaże. Zobaczcie, mam nowego moda, który otwiera przede mną drzwi. Działa całkiem fajnie, o, podchodzimy powoli i drzwiczki się same otwierają, jak również się same zamykają. Hop. A te w tą stronę. Dobra, więc jedziemy szybciutko na zameczek. Sprzedać zrębki, nie? Zameczek to w tą stronę, ponieważ już troszeczkę żeśmy razy tam jechali, więc tym razem wam... Oj, gdzie ja bym pojechał? Oszczędzę tej jazdy, więc widzimy się na zameczku za chwilę. Słuchajcie, to już jest podjazd pod zameczek, więc pozwoliłem sobie z takiej oto perspektywy pojechać, żeby troszeczkę tych widoczków nachłonąć, nacieszyć się nimi. Bo mapka jest jedna z ładniejszych naprawdę farmingowych mapek. Całkiem przyjemna. Dobra, no to zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Wszystko ładnie poszło. No, ładna też kwota nam się uzyskała. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest potrzebne i w jakich ilościach. Kamienie zamkowe. Kolejny krok, słuchajcie. Ale belki jeszcze przyjmiemy, długie deski i belki, więc jeszcze na pewno, ale będziemy potrzebowali kamieni zamkowych. I to ewidentnie wskazuje na to, że będziemy musieli zająć się jakimś kamieniołomem. Bo słyszałem, że jest tu kamieniołom. Nie wiem w sumie dlaczego farming umieścił kamieniołom. Chyba tylko dlatego, żeby dało się ten zamek zrobić. Tylko przyznam szczerze, że nie wiem gdzie on jest. No i to troszeczkę jest słabe. Nie wiem, i też nie wiem za bardzo, jak go złapać. Tu jest kamieniołom. Oznacz miejsce i w ogóle to odwiedź. I w ogóle to gdzie to jest według mapy? A, tutaj. Czyli to jest relatywnie niedaleko tego zamku. I to można by... Punkt skupu kamienie. I to można by kupić. Kup. Za 235 000. Czy te kamienie to się w ogóle opłaca sprzedawać? Kamienie zamkowe. No jakąś scenę mają, a kto to kupuje? No ktoś to kupuje. No dobra, no to pobawmy się w ten kamieniołom, bo chcemy zamek zrobić. Tak więc... kupujemy kamieniołom. Tak on się prezentuje. Ja tu muszę, widzę, wodę dostarczyć. O, to się porobiło. No dobra. Kupujemy kamieniołom. Budynek został zakupiony. No i teraz potrzebujemy wody. O, ho. W ogóle spróbujmy tym zarządzić. 5000 litrów wody. A gdybyśmy postawili naszą tradycyjną pompkę, może byśmy nie musieli z tą wodą tutaj wtedy, że tak powiem, urzędować. Tylko ja już nie pamiętam, gdzie ta pompka jest. Narzędzia, nie, zbiorniki. Chyba w fabrykach była pompka. Tak coś mi się kojarzy. O właśnie,
tylko nigdzie tutaj nie mogę postawić, bo to nie mój teren. Czyli muszę sobie przywieźć. A ciekawe, jakbym dystrybuował z mojej produkcji. Posiadane. I zróbmy tak, nie przechowywanie, tylko dystrybucja. Aktywuj. I pytanie, czy do kamieniołomu teraz ta woda dociera? Chyba nie. Ale zobaczymy. Damy temu chwilkę i zaraz zobaczymy. Jak nie, to tutaj trzeba będzie podjechać z beczką. Dobra, wróćmy do naszego zamku i no w sumie to nie był drewniany zamek w Szkocji, tylko kamienny, więc trzeba jakieś kamyki dostarczyć. Rusztowania idą tutaj, fajnie się budują. Wejść na nie nie można w żaden sposób, no ale okej. No dobra. To jeszcze raz tylko rzut oka na panoramę, jakie nam się tu pootwierały, bo są zaiste fajne. I to takie samotne drzewo, to prawie jak we Władcy Pierścieni. Pamiętacie, tam takie było białe drzewo przy zamku. Nasze nie będzie białe, ale też przy zamku. Dobra, próbujemy odjechać. Próbujemy odjechać. To damy to tak. Powinniśmy już się zmieścić. Także wracamy i przyciągniemy beczkę, żeby napełnić kamieniołom wodą. Chyba że jak wrócimy, to sprawdzimy jeszcze, czy ten kamieniołom na pewno nie zaciąga wody z naszego wiatraka, bo a nuż widelec, już ta woda się jakoś tam dystrybuuje. Wydaje mi się, że nie, bo z tego co czytałem, albo wydaje mi się, że pamiętam, to ten mój system nawadniania ma jakąś chyba ograniczoną odległość, do której on potrafi automatycznie dystrybuować. Być może, że pastwisko się wodą napełni z tego systemu, natomiast do kamieniołomu to wydaje mi się, że ta woda już nie doleci, tak mówiąc kolokwialnie. Także widzimy się za chwilkę. Ok, jesteśmy na gospodarstwie, no to zerknijmy jak to wygląda, czy w tym czasie cokolwiek się napełniło. Nie, tutaj wody nie ma. Owce, kozy głównie, nie owce, spoko. Nasze tutaj bawołki też spoko. 11 miesięcy i jeszcze nie nadają się do sprzedaży. Ale już taka cena całkiem ok. Czy one mają wodę? Mają 3800. Ja tam potrzebuję tylko chyba 5000 litrów. Więc zaraz się nad tym zastanowimy. Natomiast tak, podjedźmy kawałek dalej. Ok. Ja bym chciał jeszcze przeładować, albo jak tak ładnie są poustawiane, to niech stoją. Słuchajcie, ja sobie przypomniałem jedną rzecz, że ja mam przecież tutaj gdzieś rzuconego moda na takie nadstawki do JCB. I w tych nadstawkach może jest jakiś fajny, bo ten Fiacik jest fajny, ale on raczej tylko same palety ładuje. O właśnie, Fast Track module. I co to jest? 1500 litrów. No, o właśnie, można by albo taką wywrotkę, albo zbiornik, albo słuchajcie, coś płaskiego. Taki ma dosyć wysoki nawet załadunek autoload. I to jest nie najgorsze. Ja bym taką wywrotkę
sobie wziął i zakupił w kolorze jakimś innym, jeśli można, tylko kolor podstawowy. Jak to wygląda? No, tylko czy to jest ten kolor tego JCB, czy to jest bardziej taki? Chyba ten. Chociaż tak jak patrzę tutaj, to wydaje mi się, że bardziej ten. No, chyba bardziej ten. Czy ja potrzebuję tutaj tablicy rejestracyjnej? Chyba nie, ale niestety bez tablicy. O właśnie, bez tablicy będzie ok. I ja myślę, że taką nadstawkę trzeba kupić. Co prawda w tej cenie mógłbym za 6000 kupić małą przyczepkę, ale pobawimy się tym. Więc nawet nie będę tego finansował, tylko po prostu zrobię zakup. OK. I ta nadstawka tutaj sobie stoi, więc zaraz zobaczymy, jak ona na naszego JCB będzie pasowała. Ja go tylko muszę odszukać oczywiście. O, bo on tutaj, pamiętacie, ostatnimi czasy toczył się troszeczkę. Dobra, no to jazda. Widły trochę do góry, żeby mi tu nie haczyły o nic. Teraz z której strony ona jest montowana? Aha, to już widzę. To już widzę. Okej. O, narzędzie nie jest zgodne. To sobie kupiłem. To sobie kupiłem. No to teraz pytanie, do czego ona jest zgodna? Ha, niepodzianka, słuchajcie. Mam nadstawkę, ale ona nie jest zgodna z moim JCB. A z czym jest zgodna? Pewnie z takim tutaj JCB by była zgodna, nie? Nie, z takim też nie. Chociaż nie wiem. O kurczę, to mam nadstawkę, z którą nic nie mogę zrobić w związku z powyższym. Nie no, widły to mi podłącz, ale tutaj ta nadstawka nie jest zgodna. O, szkoda. No tego nie sprawdziłem, aby była idealna opcja dla mnie. Z tego wniosek, że musimy się jej pozbyć i to zrobimy od razu. No pewnie ze stratą finansową, trudno. Gdzie ona tutaj będzie? W jakiej kategorii? Różne? Nie. O, tutaj jest. No szkoda. Sprzedaj. No to jestem trochę wtopiony. Plan był piękny, ale nie wypalił. W związku z powyższym kupimy sobie małą przyczepę, tak jak rozmawialiśmy przed momentem. Tą najmniejszą przyczepę za 6000 Farmtecha. Ona mieści 8. Chyba, żeby wziąć, i ona w sumie 9000 kosztuje w tej konfiguracji, bo z nadstawką. Przyczepa na belę kosztuje 6. Z nadstawką 9. Wziąć salka. Salek mieści
ile mieści. I też może być przyczepą na belę. 1600. No dobra, weźmy tego salka, jest tańszy. I spróbujmy zobaczyć, jak to będzie wychodziło. Weźmy go sobie na 2 lata. Tak. I zobaczmy w takim układzie, gdzie on tutaj jest. Czy to w ogóle nie będzie śmiesznie wyglądało, taki ciągnik z taką przyczepą? Ale no pięknie, jest zaczepiony. Ta przyczepka to tak bardziej pod samochód podchodzi. Albo pod jakiś mały ciągnik, nie? No ale jęczmień tu wysypiemy i nie ma tutaj żadnego problemu, żeby ten jęczmień tutaj przesypać. Dobra. To na razie tą przyczepę zaparkujemy z tym jęczmieniem. Jedziemy włączyć produkcję kamieni. Zaparkujemy obok tej. Albo dobra, możemy podjechać tym traktorkiem. On już tutaj troszkę paliwa spalił, więc jeszcze trochę spali. Oczywiście od razu belkę wrzucimy, bo w styczniu trawa nie rośnie, więc ta belka nam się tutaj jak najbardziej przyda. Aha, i te rybki to tak trochę nie w tym miejscu poustawiane są. A nie, bo tutaj się już młode pstrągi wyprodukowały. O kurcze. O kurcze, kurcze. To ja już mogę ich za chwilkę sprzedawać. Nie wiem, tylko chyba w czerwcu jest najlepsza cena, więc przez pół roku jeszcze je utrzymamy. Gdzieś by jakiś magazyn się przydał. No. Dobra. Ciekawe, czy ten pstrąg w ogóle on jest podnoszalny? Ile on waży? 400 kg to nie jest podnoszalny. Ale jak już tu jesteśmy... Nie, jedziemy najpierw do kamieniołomu, niech te kamienie się produkują. Tak więc podłączmy przyczepę. Dobra, przynajmniej z dobrej strony podjechałem tym razem. Nie jest źle. Aż tak fatalnie podjechałem? Wydawało mi się, że to lepiej jest podjechane. A tu wystarczy, zobaczcie, nawet na prosto. Woda. No to oczywiście tą wodę wyrzucimy. Jedziemy do kamieniołomu. Pojeździmy przez chwilkę z takim widokiem z zewnątrz, żeby trochę się nacieszyć tymi maszynkami, ich wyglądem. Tutaj można by mały skrót zrobić, ale nie przez to pole. Widzę, nie pozamykałem furt i tak stoją teraz otwarte. A propos furt, czekajcie, zrobimy mały postój i zerknijmy, czy można jakieś zlecone roboty zrobić. No na takie pieniądze, że nie chce mi się nawet tego ruszać. Tak więc odjazd. Zastanawiam się, czy tutaj warto skracać drogę przez te pola,
ale to chyba nie warto, chyba wygodniej jechać po asfalcie, niż sobie skracać przez te pola. Tylko tak, aha, ten łuk jest jeszcze w porządku. Na następnym rozwidleniu dróg, skrzyżowaniu właściwie, to muszę tą wyspę objechać. Okej. Dobra, jadą, ale relatywnie daleko, więc się nie pogniewają. Co to za samochodziki kwadratowe? I chyba jeden Range Rover, jak kwadratowa motoryzacja. Tak się nawet zastanawiałem, czy takiego moda na Range Rovera nie ściągnąć, tak? I wtedy ten salek. W sumie salka to jeszcze chyba na żadnej serii, ale salek by pasował bardziej do takiego Range Rovera, nawet do tej Skody, którą tutaj miałem, niż do... no można by jeszcze tą nie Kubotę, tylko tutaj w tym dodatku pojawił się też taki... czekajcie, wam pokażę, o co mi chodzi. W tym dodatku pojawił się w kategorii samochody jednoślady ten Can-Am. I ja myślałem o tym tutaj modelu, tak? Tylko ma tutaj niewielki pojemnik, 500 litrów. No, ale mógłby chyba... Pług śnieżny to mi na razie niepotrzebny. Tak się zastanawiam, czy go sobie jako taką zabaweczkę do tej przyczepki nie dokupić. Chyba tak zrobimy. Weźmiemy o nie, ej, stop. Weźmiemy go sobie jako tą zabaweczkę do tej przyczepki, doczepimy. Tak, i będzie to jakoś wyglądało, będzie to przynajmniej wesoło. Dobra, a my teraz tą beczułką musimy wykonać manewr z prawego pasa, żeby tutaj nie uderzyć w barierki. No, nikt nie jechał, więc żeśmy się tutaj bezpiecznie zmieścili. No i wjeżdżamy już na swój lewy pas, bo tutaj Mini Morris już już spękał. W sumie ma być szczery, teraz jak ja jadę samochodem osobowym i widzę te olbrzymie, bo one są po prostu olbrzymie, te olbrzymie ciągniki rolnicze, to też czuję respekt, tak, staram się zjechać na lewo jak najdalej się da, bo te ciągniki zwyczajnie, normalnie zajmują cały pas ruchu, a nawet się na tym pasie niespecjalnie mieszczą. Dobra, jak ja mam tutaj teraz podjechać, żeby tą beczkę oddać? Myślę, że muszę podjechać jakoś. Przecież to nie jest ta fabryka. Się rozpędziłem, a to jest druga fabryka. Co to jest w ogóle za fabryka? A, to jakieś zupki produkujemy. Dobra. Ale do zupki też woda jest potrzebna. W sumie to ciekawe, dlaczego kamieniołom nie ma wody, a ta fabryka zupek ma wodę. Dobra, kamieniołom jest tutaj, właśnie. I tutaj podjechać to już faktycznie nie jest zbyt trudno. Ciekawe jak te kamienie stąd będzie można wyłuskać. Dobra, woda nalana, no to teraz można spróbować rozpocząć produkcję. I my byśmy chcieli, no, duże kamienie. A jak z tego zrobić kamienie zamkowe? No ciekaw jestem, czy te duże kamienie to jest to, o co chodzi. Zrobimy przechowywanie i aktywuj. Tak się zastanawiam. Duże kamienie zamkowe. Ale tutaj, aha, są duże kamienie. Są duże kamienie. To potrzebny mi będzie chyba jeszcze kamieniarz. Tak coś mi się wydaje. O, kurka na wacie. Kamienie, punkt skupu. Ale duże kamienie. Kamieniarz, oznacz. Gdzie jest kamieniarz?
Dlaczego on nie jest przy kamieniołomie, jak pragnę wolnej soboty? Gdzie ja z tym muszę jeździć? Aha, kawałek dalej, czyli tu. Odwiedź. Kuźwa, 350 tysięcy to już lekkie przegięcie. Co ten kamieniarz robi? Kamieniarz. No, duże kamienie i z tego wychodzą kamienie zamkowe. A, to trzeba jeszcze zarobić 350 tysięcy. Słuchajcie, no to kurka na wacie nie będzie takie proste. Nie będzie takie proste. Pytanie, czy ja mogę jakąś inną produkcję wykorzystać, żeby robić te kamienie zamkowe? Bo tutaj w tych małych produkcjach też był jakiś... Jedźmy po kolei, żeby to sprawdzić. To jest piekarnia, cieśla, mleczarnia, też? To cementownia, młyn, przetwórnia, olejarnia, tartak, przędzalnia, cukrownia. Aha, tutaj cebula pakowana będzie. Piekarnia, cieśla, mleczarnia, fabryka karmy dla ryb. Kamieniołom to już mam. Tartak. Kamieniarz 350 tysięcy. O. Można wytwarzać ciepło za pomocą peletu. Aha, czyli z rąbki mogę zamieniać na... Może by to postawić. A ile na tym można dostać? Dostajemy prąd za to. Dostajemy prąd. A ile można na prądzie zarobić? Ciekaw jestem, czy tutaj prąd ma jakiś... No. No i co? Nie wiem, czy prąd jest sprzedawalny w ogóle? Ja nigdy nie wytwarzałem prądu. Wydaje mi się, że jest. Więc może warto ten pelet zamiast go te zrębki. Ile zrębki kosztują? O, teraz jest najlepsza cena na zrębki w ogóle. Najbliżej by było, nie wiem gdzie jeszcze, ale można by je sprzedać, chyba żeby produkować ze zrębków prąd. Ktoś by mi musiał powiedzieć, czy ten prąd to się w ogóle opłaca. 44 tysiące, czyli... Słuchajcie, zrobimy zapis tej gry i spróbujemy sobie zrobić własną produkcję. Tak myślę, chyba. A z tymi kamieniami to nie wiem jeszcze, co poczynimy. Biedni. Dobra, zerknijmy. Tu się ta produkcja odbywa. Tak, duże kamienie już są 30. Ok. Woda jest, bo ciągle się dolewa. Nie szkodzi. To robimy odjazd. Pytanie tylko, jak ja często będę musiał tutaj z tą beczką przyjeżdżać, bo jeśli by było często, to bym musiał jakąś tutaj beczkę taką niedrogą zainwestować, żeby ten kamieniołom produkował te kamyki. I bym tą wodę skądś tutaj brał, no, z rzeki, nie wiem, czy też od siebie, nie? No dobra, słuchajcie, wróćmy na gospodarstwo i zastanówmy się, co możemy z tym prądem zrobić. No okej, no to jesteśmy. Tutaj popatrzcie, jak te pstrągi z góry tutaj krążą.
w tym jeziorku, młody narybek. Dobra, no to my tutaj tak, w styczniu trawa nie rośnie, jak wszyscy wiedzą, więc my tutaj nie mamy żadnej trawy. Tak jest. Woda jest, pokarm jest ok. Pstrągi. Się niczego nie dowiem. Młody strąg 3000, pokarm jest, tak? Dobra, to pewnie w tym drugim również. Tu mamy małą przyczepę z jęczmieniem. A gdzieś tu powinniśmy mieć również nasz nowy nabytek. Proszę bardzo, tak on się prezentuje. Całkiem sympatycznie. Spróbujmy sobie wskoczyć do niego i zobaczmy, jak wygląda tutaj załadunek tych młodego narybku. Ile nam się tego zmieści? Jedna skrzyneczka, no dobra. A jak to w środku jest? No muszę wam powiedzieć, że taka zabaweczka dosyć fajną frajdę sprawia do takich niedużych transportów. Spróbujmy to wywieźć do naszego stawu. Zobaczmy, czy będziemy w stanie to tutaj zostawić. Depnijmy pas. No i zobaczmy, jak to się tutaj będzie sprawowało. No i pięknie. No to jedźmy po następne. Zobaczmy w takim układzie, jak się będzie zachowywało ten automatycznie otwierane drzwi. Te tutaj są otwarte, bo tędy nie przejeżdżałem, ale teraz pyk. I się nie zamkły. Ciekawe. A podjedźmy tu. Zobaczmy, czy się otworzą. O, dlaczego się nie otwierają? Dopiero jak wysiądę, to się otwierają. Taki numer. Chyba trochę za szybko, proszę Państwa. No więc ten mod taki troszkę jest. Muszę powoli podjechać. No i zaskoczy. Jakiś guzik mam nacisnąć? Było napisane, że jak powoli podjadę, to one się otworzą. No właśnie. To ten mod nie jest idealny. Chyba muszę się z tym modem rozstać. Coś mi się tak wydaje. Załadujmy sobie jeszcze jedną skrzynkę. Dobra, i jedźmy ją zostawić w tym drugim stawie. No, nie mogę powiedzieć, taki tutaj fanowy samochodzik. No, powiem wam tak, no dostarcza pewnej frajdy. No tak, już tu jesteśmy, to może załadujmy tego pstrąga. Hop. Załadujmy tego pstrąga i spróbujmy go zostawić. Zobaczymy, czy tutaj w tym magazynie Bell on tutaj będzie chciał zostać. Może nie dokładnie w tym miejscu, ale myślałem, żeby tutaj zobaczyć, co się wydarzy. Czy to bele i palety, czy tylko same bele.
Aha, tylko tu jest rozładunek, a tu jest... Aha, ha, ha. Panie kochane. Wygląda, że nie. Dobra, nie to nie, łachy bez. Musimy gdzieś zrobić magazyn na bele, na palety. Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś musimy zrobić. Na tą chwilkę strąga będziemy tu rozładowywać. A może gdzieś dalej. A może tu. Tylko czy to będzie na lewą stronę? Lewa, dobra. To rozładuj. Ok. Słuchajcie, dobra, to może byśmy ten jęczmień w takim razie sprzedali. Bo tutaj produkcji tak nie zdążymy uruchomić, w sensie nie mamy pozostałych składników do produkcji. Jęczmień będzie niepotrzebna, więc podłączmy naszą przyczepkę. Mam nadzieję, że to ma jakiś hak. Nawet nie popatrzyłem. No nie wierzę, słuchajcie, to nie ma żadnego haka? Nie, no ma. To w takim układzie dlaczego to nie łapie? Aha, bo to musi być inny zaczep. Inny zaczep. Czy ta przyczepa jest w wielu zaczepach? Nie, ma tylko taki zaczep. Ma tylko taki zaczep i ten kolo nie pasuje. No, jestem w głębokim szoku, bo to mi trochę burzy moje plany. A czy do tego Can-Ama jest jakiś jeszcze inny? Możliwy w takim razie jakaś inna przyczepa? Kombinacje. No Abi mogę podłączyć, no to fajnie. Ale Abi to bym nie chciał. No i Abi też ma taki jakby kulowy, nie? Małe Abi, no okej. To akurat małe Abi jest fajne, bo można by to zawieźć do tego. Pytanie, czy ja coś robię źle? Dlaczego tego salka nie mogę podłączyć? No nie mogę, powinno łapać. A to mogę podłączyć w takim razie? Bo to mi wygląda na jakiś błąd, kurczę. W ogóle nic nie mogę podłączyć, tak wygląda. Tego też nie mogę podłączyć, a zobaczmy jakąś dużą przyczepę. Aczkolwiek dużą nie powinienem móc uciągnąć, nie? Ale... A to? To Can-Am, kurczę. Czego nie jestem w stanie podłączyć przyczepy, to ja nie rozumiem. To też nie bardzo mogę. Wygląda jakbym nic nie mógł podłączyć do tego Can-Ama. O, ta też ma taki zaczep, że powinienem móc, nie? Kulowy. Ale też ewidentnie nie podłączam. No to może akurat byłoby troszkę lekko półśmieszne, no ale co?
Zdążę przejechać, zanim mnie furtka zabije. No nie, słuchajcie. Słabizna, słuchajcie, słabizna naprawdę. To co ja tu mogę podłączyć, jeśli ten salek nie jest w stanie się podpiąć? Pewnie mógłbym to podłączyć, ale... Zobaczmy, jak tam duża przyczepa się podłącza. Obawiam się, że dużą przyczepę też nie podłączę. No nie ma takiej opcji. To musi być jakiś specjalny sprzęt do tego malucha. Tylko jaki? Jakie tu są jeszcze przyczepy? Kombinacje. No to z małym fendem wiadomo. To nie ma żadnych kombinacji. Popatrzmy na to inaczej, bo to chyba z tym przyszło, no. Chyba z tym przyszło. I to jest tylko ABI, naprawdę? Ale jajca. Proszę Państwa, Panie i Panowie i Panie, no to jest jakieś grube nieporozumienie. Żeby tego Can-Ama nie można było Defendera nic zupełnie podpiąć. Ten to chociaż nie ma tego, nie ma złączy. O, i teraz już ma. No dobra, a tu coś nie kupiłem może? Pług śnieżny, konfiguracja dachu. Rachu ciachu, konfiguracja dachu. Konfiguracja 1. Konfiguracja 2. Konfiguracja 3. Konfiguracja 0, nadstawka. No i ma tutaj tą kulkę, tak? Więc dlaczego nie mogę podłączyć przyczepy? Mam konfigurację 1, kulkę i nie mogę przyczepy załączyć. No to... Nie no, to jestem załamany. Naprawdę jestem załamany. Bo tego pstrąga to jeszcze można nawrzucać, bo tutaj jest jeszcze pole do wrzucania pstrągów, więc można by tego nawrzucać, tylko no słabizna straszna. Dobra, gdzie my zrobimy w takim razie fabryczkę, którą można by było poprodukować? Budowa, ten prąd i go posprzedawać, tak? Ona nie jest duża i można by to wszystko, te zrębki wepchnąć do naszej fabryki. Tą fabrykę trzeba by gdzieś tutaj zlokalizować na terenie. Może tu gdzieś. Jak ona wygląda? Oj, tak se zasłoniłem widok. No więc tutaj zrębki, tak? I robi się chyba prąd i to jest cała sztuka i mogłaby być w sumie gdziekolwiek, gdzie by nam nie przeszkadzała.
W szczególności tu. Myślę, że to nie byłoby takie złe, jakby ona gdzieś tu mogła być zlokalizowana. Pyk. Tak, no tylko to teraz wyszło, że to poszło strasznie w górę, pani kochana. No dobra, poszło w górę. To spróbujemy to jakoś podrównać, żeby można było tu wjechać. Otóż to. No wjechać i zjechać, nie? No tylko dlaczego to nie chce tutaj iść do góry? Nie, tak to do kitu to wyszło. Ale tak, tak. O. O, może w ten deseń to się uda. No dobra, myślę, że nie ma takiej dużej tragedii. Zobaczmy, jak to tam nasza fabryczka wygląda. Jest podjazd. Tutaj ten punkt wisi w powietrzu. Dobra, to spróbujmy to w takim razie jeszcze poprawić. Jeszcze to spróbujmy poprawić. Weźmy sobie może coś takiego. Hop. Albo tak nawet, że chcemy do tego punktu. Nachylenie do punktu. Nie, to jest nachylenie docelowe. Jakoś to tak słabo się tutaj nachyla, prawdę powiedziawszy. Dobra, spróbujmy to podnieść. Którą stronę? Obniż, podnieś. Tutaj to mi urosło, ale tutaj to nie chcę. No, przyznam szczerze, że trochę słabo mi to wyszło. Ale spróbuję to jeszcze potraktować inaczej. Aha, i tutaj już nic nie chce iść. Może muszę paint jakiegoś moda tutaj wrzucić. No tak wygląda, że to trzeba chyba jakiegoś będzie moda wrzucić, żeby to wszystko ładnie tutaj zrobić. Bo ja tutaj niepotrzebnie chyba pieniążki rozdaję. A tutaj dziurka jaka była, taka jest.
No dobra, przyczepam. No nie fajnie to wygląda, słuchajcie, nie fajnie. Ale tak jak mówię, wrzucę jakiegoś moda i spróbuję z tym powalczyć. A na tą chwilkę spróbujmy te zrębki przetransportować, chociaż jedno. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy, czy damy radę te zrębki złapać. I załadować. Dobra, załóżmy. Każde, nie każde, bo byśmy chcieli każde, dobra, tylko że Y. Cholera, Y otwiera klapę. Takie coś. Mamy. Siedźmy do tej fabryki, zobaczymy. No tylko jeszcze jakby się dało przyczepę podłączyć, to bym stwierdził, że to całkiem fajny zakup był. Bo tak człowiek się tym troszeczkę bawi. No właśnie, i teraz tak, o proszę bardzo, co tutaj się wyprawia. Ale że co, że ja tego nie mogę tu wypakować? To co ta fabryka tutaj potrzebuje? No zrębki. Jak najbardziej. Ładowanie elektryczne. Aha, 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 aha. No ja mam chyba braki we farmingu, bo nie wiem, czy to ładowanie elektryczne będzie się automatycznie sprzedawało, czy ja po prostu będę miał to ładowanie elektryczne. Dobra, no to teraz pytanie za 7 punktów. Jak to tutaj wyładuj? Strona lewa. Da radę to wyładować? Ależ mnie to rzuciło. Nie da rady wyładować. No dobra, a spróbujmy inaczej. To mamy zrębki w samochodzie. No to zobaczmy, czy teraz możemy je wysypać. Aha. I możemy je wysypać. Czyli to z palety nie schodzi, ale wysyp działa ok. No dobra, no to pod tym kątem jesteśmy tutaj w domu. 1600 zł za zrębki. A nie wiem, czy ja z tej produkcji tutaj coś będę miał. Zrębki aktywuj. Nie chcę przechowywać. Ja bym chciał... Nie ma, jest tylko przechowywanie, nie ma sprzedaży. To ja sobie będę produkował w takim układzie co? Będę sobie produkował prąd osobiście.
I ten prąd wtedy co? Wykorzysta mi kamieniołom? Nie. To też nie. O to właśnie. Ale zobaczymy za moment, jak to się będzie wszystko tutaj zachowywać w takim układzie. I nie wiem, czy tą fabryczkę to nie jest wydane 42 000, troszkę w błoto. Plus jeszcze niwelacja terenu, nie? Ale człowiek się uczy całe życie. Ma fajną zabawkę, która nie chce podłączyć, kurczę, która nie chce podłączyć przyczepki, no bo ta przyczepka tutaj robi naprawdę, by robiła robotę, byśmy sobie jeździli z tą przyczepką, załadowali na nią troszkę więcej też tego pstrąga, bo tak po jednym pstrągu wozić to tak, to trochę słabo. Aha, a tutaj jak jesteśmy, to moglibyśmy zabrać tego jednego pstrąga już gotowego, bo pstrągi będziemy później sprzedawać, jak o ile dobrze pamiętam. Tak, i pstrąga chcemy tutaj wyładować. Będzie chyba git. O, właśnie. No i fajnie. No i żeśmy pojeździli, słuchajcie. Ale jeszcze wszystko nie jest sprzedane, co ja mam do sprzedania przecież. A teraz rzucimy go na tą drugą. Na drugi staw. Ten samochodzik fajny, tylko naprawdę nie wiem, dlaczego on przyczep nie podłącza. Ja mam jakiś problem chyba. Jakiś skrypt mi może tutaj coś zaburza, bo to jest niemożliwe, żeby takiej przyczepy nie dało się podpiąć. Zrobię za chwilkę chyba taki teścik, że wszystkie te skrypty odłączę, nie? I zobaczymy, co się wydarzy. Ale dobra, jeszcze rozwieziemy te rybki, ten młody narybek do stawów, żeby te stawy się wypełniły rybami i niech się produkują. Ups. Chociaż te belki chyba są przejezdne, ale jakoś tak głupio by było się z tym zderzyć. No fan jest, słuchajcie, fan jest. Polecam tą maszynkę. Jeśli macie czas i ochotę i lubicie tak się bawić właśnie jak ja się bawię. Do tego autoload, nawet wyłączę pas. O, tędy przejadę. I te krzaki tutaj muszę skasować, zastąpić je trawą. Bo ja tędy często przejeżdżam i ta trawa tutaj to tak trochę niefajnie. Hop. No dobrze, no to załóżmy, że mamy to. Co my tu jeszcze sprzedajemy? No, czy to niby coś mi tutaj produkuje, to nie wiem. Aha, zrębki jeszcze mamy. Także z tymi zrębkami to jeszcze chwilka, zanim będziemy dalej sprzedawali. Belki to na razie nie.
Styczeń, nasiona nie, siano, no w zasadzie już poszło. Słoma, aha, siano nie poszło, ale siano nie będziemy sprzedawać. Słoma poszła. Trawę też mamy troszkę i też jej chyba nie będziemy sprzedawać. No i zrębki, 41 tysięcy. Nie wiem, czy te zrębki bardziej nie opłacałoby się dać do sprzedaży, niż robić tą fabryczkę. To się bardzo waham, jak to tutaj załatwić. To trzeba jeszcze odwieźć. No i do tego niestety muszę traktor zaprzęgnąć, bo ta machinka nie daje rady. Ok, to byśmy odłączyli. To jeszcze pojedziemy z tym traktorem i on się będzie nadawał do naprawy za chwilkę. O, do tyłu to on tak całkiem rzeźko jeździ, muszę przyznać. A może jeszcze go cofnijmy kawałeczek. Nawet powiedziałbym, że bardzo rzeźko. O, podłączymy tą przyczepę, czy ona jest niepodłączalna? No, łapie. Łapie, dobra. Lecimy sprzedać resztkę tego. I nawet w miarę dobrze wygląda podłączona pod ten traktor, w sensie takim, że no trochę jest do... się zagapłem. Trochę jest do góry, nie? O. I w ogóle i w szczególe to wygląda po prostu jakbym jakiś badziew przykleił do tego traktora i ona jest do góry. Ale ja też nie mogę obniżyć tych zaczepów. Nie wiem dlaczego. Nic... Aha. To tym steruję. No właśnie. Dobra, jedźmy to szybciutko sprzedać. Nie, słuchajcie, jak moi kochani, ten mod na otwieranie tych bramek to jakaś porażka jest. W ogóle nie działa. Zobaczcie, podjeżdżam i ta bramka się nie otwiera, a jak ja wyjdę, to ona się otwiera. Ale niestety nie zostaje tak. Zamknij, otwórz. Wsiądę do pojazdu, nie? I zobaczcie, bramka się zaraz zamknie. No i jest słabo, bo nie przejadę, nie zdążę przejechać. Także ja tego moda muszę tutaj się, że tak powiem, pozbyć. Jak również chciałbym się pozbyć tej przyczepy. Jestem bardzo ciekaw. Ja ją od razu nawet opchnę, bo ona nie na wiele mi się przyda. Jednak to nie był dobry wybór. Lepiej było wziąć normalnie tego Farmtecha EDK. Dopłacić i wziąć po prostu, bo on by był bardziej użyteczny. Co prawda też go pewnie nie podłączę pod tą nieszczęsną pod tego Defendera. Nie wiem dlaczego. Nie chcę go na razie sprzedać. Jeszcze nim się pobawię, tym Defenderem. Natomiast przyczepa nie wydaje mi się, żebym miał z niej duży fan. Więc ja ją oddam tak z powrotem.
Natomiast wydaje mi się, że tutaj największa wtopa dotyczy tej fabryczki. Bo ja z niej chyba nie mam żadnego pożytku. Coś niby produkuje, ale to jest tylko przechowywanie. Ja tego nie jestem w stanie sprzedać. A ta pompa tego nie ma. I tego nie rozumiem w tym momencie. Ja jeszcze troszeczkę podsteruję tymczasem. Zróbmy sobie o tak, poczekajmy do może godziny 1. Zrębki znikają, zobaczcie. I w zasadzie zrębki spadły do zera. Zrębki spadły do zera i tak, ja tego chyba nie sprzedałem nijak i to mi też nigdzie nie przybyło. Więc słuchajcie, jeśli ktoś wie o co chodzi z tą elektrociepłownią, to dajcie znać, bo ja nie wiem jak to działa. Jeszcze poszukam sobie na YouTubie w międzyczasie, ale wydaje mi się, że to jest budynek, który powinienem sobie podarować, że tak powiem. Czyli na powrót powinienem go sprzedać. Tylko dostanę wtedy połowę kasy. To chyba, że jakiegoś moda wrzucę. I ta połowa kasy to trochę nie jest to, co bym chciał. I straciłem, że tak powiem, tutaj, no, na tych zrębkach. No dobra. Tu zrębki jeszcze są. Można je wziąć do... No i te też można wziąć do sprzedania. Także to wszystko jeszcze, tartak jeszcze będzie pracował. Więc ja myślę, że dzisiaj my jeszcze zrobimy jeden kurs. Dzisiaj w sensie w styczniu. Natomiast pokarm jest, młody pstrąg się robi. Natomiast nie wiem, no zobaczymy, słuchajcie. W tym odcinku, w tym naszym spotkaniu to jest chyba tyle. Tu wszystko wygląda fajnie. O, to już znikło. Belka i znowu mogę nowe siano przywieźć. Zobaczmy sobie jeszcze tak. Ta elektrociepłownia to był chyba strzał kulą w płot. Kamieniołom to jeszcze bez kamieniarza jest słaby. Kamienie sobie weźmy na przechowywanie, bo te kamienie, kiedy one będą w sprzedaży w najlepszej cenie w styczniu, no cały czas jest taka sama cena, więc chyba zrobimy tak. Chyba zrobimy tak, że włączymy sprzedaż tych kamieni. Dopóki nie mamy kamieniarza, to i tak nie możemy zrobić kamieni zamkowych. Więc od razu zrobimy sprzedaż i będziemy, że tak powiem, czekali na pieniążki, żeby zrobić kamieniarza. Jedynym tutaj sensownym, widzę, moim dochodem to jest tartak, który bez tego tartaku ciężko by mi było bardzo. No i teraz pytanie jeszcze, co z tymi polami, tak? Bo za chwilkę będzie luty i marzec. W marcu na pewno coś będzie do siania. Mamy 3 pola i zobaczymy, co tutaj zrobimy, bo na pewno potrzebujemy zrobić do tej karmy
dla rybek cosik. No i te owce to one tutaj zupełnie, słuchajcie, 26 owce kozy. No tak średnio się sprawdzają, bo tego mleka tutaj nie jest za dużo, tak? Popatrzcie. Paleta to jest 402 litry koziego mleka. To kozie mleko w tej chwili raptem 3000, a już troszkę pracujemy. Maksymalnie 3700. No i jeszcze mamy wełnę. Ta wełna to już w ogóle szkoda gadać. Można by to, że tak powiem, rzucić w śmietnik de facto. Okej, to dziękuję bardzo. Słuchajcie, powiedzcie o co chodzi, jeśli wiecie oczywiście, co ja mogę zrobić z tym tutaj oto budynkiem, który daje mi prąd, którego nie mam. Magazyn jest pusty, brak aktywnej produkcji. I czy ja ten prąd sprzedałem? O, zobaczmy, właśnie, w finansach. Czy ja ten prąd sprzedałem, zanim się pożegnamy? Czy tutaj jest jakiś przychód? Jak na razie to tylko na pojazdach jestem stratny. Produkty to są, to wiadomo. I jakiś jeszcze inny przychód? Dochód z biogazowni. Czyli jest tu jakiś dochód, dobra. Czyli wygląda na to, że ta elektrownia daje mi jakiś dochód, tylko tyle, że ona mi dała 1229. 1229. A ile było zrębków? Paleta zrębków to jest 1000 litrów. I to jest 1229. A zrębki w skupie? Czy to się w ogóle opłaca? Zrębki w skupie jest 1600 obecnie. No to w styczniu się nie opłaca, ale kurczę, w innych miesiącach się chyba opłaca te zrębki tutaj rzucić do tej biogazowni, więc w styczniu my te zrębki sprzedamy, bo się bardziej opłaca sprzedać, ale w innych miesiącach to może tutaj ta biogazownia się przyda na coś. No dobra, słuchajcie, no to na dzisiaj to tyle. Serdecznie bardzo dziękuję za oglądanie, ewentualnie za uwagi i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!